Lords of the Trident. Zespół powstały w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Madison, stanie Wisconsin. Zespół gra od 2008 roku do aktualnych czasów. Gatunek jaki grają to heavy łamane na power metal. A album, o którym sobie dzisiaj opowiemy, to Shadows from the Past. Album można zakupić na oficjalnej stronie po $15. Czy album jest warty swojej ceny? Czy grupa 5 osób przebranych w stroje od D&D mają coś ciekawego do zaoferowania? Czy muzyka metalowa w połączeniu z fantasy ma prawo bytu? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj wrażenia z albumu muzycznego. Z albumu, który poznałem dzięki algorytmowi Spotify. Od czasu do czasu lubię pobuszować sobie w bibliotece Spotify i zobaczyć, co ciekawego mi zaoferuje. I dostałem 5 gości, którzy przebrali się w stroje typowo ze świata fantasy. Także dla mnie to plus, bo to środowisko jest mi dość znane. Także chłopaki, kiedy gramy w D&D albo Warhammera. Lords of the Trident to zespół, który gra już ponad 10 lat, który wydał już kilka albumów, ale my się skupimy dzisiaj na albumie z 2018 roku, czyli Shadows from the Past. W skład zespołu wchodzi 5 osób i są to Asian Metal, Van von Wretz, co do chuj, Akira Shimada jako gitarzysta, Tyler Kryszczyn jako wokalista, Brent Clark jako basista, Brian Koenig, nie jestem pewien jak to się czyta, przepraszam, jako gitarzysta oraz Brett Walter jako perkusista. Przyznam szczerze, że naprawdę nie wiedziałem czego się spodziewać, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, zwłaszcza po dobrym początku, jakim jest Death Dealer. Utwór jest chwytliwy, myślę, głos wokalisty klimatyczny oraz utwór sam w sobie szybki. Nie jakoś bardzo, ale jednak szybszy niż taki Tormentor. Album zawiera ogólnie 11 utworów i są to Death Dealer, Zero Hour, Tormentor, Burn It Down. Warto też dodać, myślę, że w tym utworze mieli kolaborację z piosenkarką Britney Slayes z zespołu Unleash the Archers. Figaro, The Party Has Arrived, chociaż to jest bardziej zapowiedź kolejnego utworu. Brothers of Cain, Reaper's Hourglass, Chasing Shadows, The Nameless Tomb oraz The Gatekeeper. Należy też dodać, że jest wersja europejska tego albumu i znajdują się na nim jeszcze 2 utwory, Cross the Line i Desolation. Z jakiegoś powodu dali dodatkowe utwory dla Europejczyków. I co teraz Amerykanie? Europejska siła, skurwys... Czekaj, skąd był zespół? Warto też zaznaczyć, że według Metal Archives znajduje się na płycie jeszcze jeden utwór, który nazywa się Fire and Sand. Jest to utwór dostępny wyłącznie dla patronów. Całość albumu wypada naprawdę dobrze. Mamy tu około 50 minut dobrego metalu, ciekawych utworów i sam fakt, że są to utwory, przy których myślę dobrze by się grało w jakieś RPG, tym bardziej sprawia, że chętnie odpalam ponownie ten album. Większość utworów mi się niezmiernie podoba i przy każdym chętnie sobie pracuję czy po prostu gram. Moimi faworytami jest Death Dealer, Brothers of Cain oraz The Gatekeeper. Te 3 utwory dla mnie wypadają najlepiej i najchętniej je odtwarzam ponownie. Reszta utworów również jest dobra, a nawet bardzo dobra. Z pewnym wyjątkiem. Utwór Figaro to utwór, który mi kompletnie nie podszedł ani pod względem melodii, ani pod względem samego tekstu. Tak naprawdę to albo pomijam ten utwór, albo po prostu leci w tle, albo nie zwracam na to większej uwagi. Po prostu jest. Przy reszcie utworów wypada blado według mnie, zwyczajnie bez polotu. Jak mówiłem, chłopaki ubieram się jak ze świata fantasy i utwory na tym albumie również są w tym klimacie. Zatem usłyszymy tu teksty o jakichś tajemniczych grobowcach, jakichś świątyniach, demonach, diabłach, czy też jak utwór Brothers of Cain o piratach lub bandziorach, którym wydaje się, że ten słabo strzeżony galeon w porcie powinien wystarczyć. I jakby ktoś nie zrozumiał, to był cytat z tekstu z tego utworu. Także mamy tu kilka opowiadań w formie heavy lub power metalu. Każdy opowiada o czymś innym i mamy sporą różnorodność, a całość składa się w album Shadows from the Past, który mi się naprawdę mocno podoba. Utwory są chwytliwe, są zarówno szybkie utwory, jak i wolniejsze. Głos wokalisty jest dla mnie naprawdę cudowny, przyjemnie się gościa słucha i niesamowicie pasuje do tej otoczki fantazy, o której śpiewają, więc wpasował się bardzo dobrze do tego klimatu. Zespół ogólnie nagrał 7 albumów, więc jest tego całkiem sporo i jest co słuchać. Na razie odsłuchałem tylko ten album, więc nie wiem jak wypada reszta, ale z chęcią się przekonam, bo ten album zrobił mi dzień oraz dzięki temu poznałem kolejne ciekawe
ciekawy skład, który nie dość, że gra naprawdę dobry metal, to jeszcze grają muzykę, która opowiada różnorakie historie związane z historiami fantasy, czy z jakichś RPG. Idealnie czy to do jakichś spotkań przy planszówkach, do grania, czy jak ja jeszcze w pracy. Także polecam serdecznie. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za spędzony czas i życzę miłego słuchania. I czas, żebyście odsłuchali krótkie fragmenty każdego z utworów. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!